Witajcie! Zabieramy Was dziś w kolejną wyprawę do polskiej skarbnicy atrakcji turystycznych. Opowiemy Wam o jednej z 4 rzeczy, z których słynęła XVII-wieczna Polska, oraz podsłuchamy, o czym szeptała Katarzyna z pracowitymi pszczółkami. Prześledzimy losy fabrykanckiej rodziny, która ponad 400 lat temu sprzedawała swoje wyroby na rynkach całego świata, w tym na tak wówczas egzotycznych jak Japonia czy Honolulu. Odwiedzimy także jeden z 4 największych na Pomorzu młynów parowych, w którym można się dziś przekonać, ile ludzkość zawdzięcza kołu. Na zakończenie pokażemy Wam miejsce, w którym będziecie mieli niepowtarzalną okazję, żeby przytulić Polskę. Być może nieraz zdarzało Wam się usłyszeć znamienne, co ma piernik do wiatraka. Dziś pokażemy Wam, że w Toruniu można połączyć piernik z pełniącym rolę wiatraka młynem wiedzy, tworząc z tego luźnego związku bardzo przyjemną wycieczkę dla całych rodzin. Zapraszamy Was także do obejrzenia naszych pozostałych filmów pokazujących atrakcje tego przepięknego miasta, perły gotyku, którego zespół Starego Miasta wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W 1763 roku nikomu nieznany piekarz Johann Wesse otworzył swój pierwszy zakład piernikarski, który stworzył na bazie firmy cukierniczej przejętej po pierwszym mężu swojej żony, Schreiberze. Pierniki w Toruniu wyrabiano już od średniowiecza. Wówczas zajmowały się tym cechy rzemieślnicze, które zazdrośnie strzegły swych receptur. Nowych pracowników przyuczano latami i nie dzielono się zbyt szybko całą wiedzą. W XVI i XVII wieku dochodziło nawet do wielu konfliktów pomiędzy czeladnikami i mistrzami. Skąd wzięły się toruńskie pierniki? Według legendy wymyśliła je córka piekarza Bartłomieja, Katarzyna, która miała przygotować przysmaki na przyjazd króla do Torunia. Zestresowana dziewczyna poradziła się pszczół, które podpowiedziały jej, aby do pieprznego ciasta z przyprawami, stąd staropolska nazwa pierny pieprzny, dołożyła miodu. Wypieki udały się znakomicie, a król zaczął odtąd sławić toruńskie pierniki w całej Europie. Tyle legenda. A co na to historycy? Otóż ich zdaniem pochodzą one z Grecji, a pierwszy znany przepis wywodzi się z około 2400 roku przed naszą erą. Piernik był tradycyjnym ciastem miast hanzatyckich, symbolem ich powodzenia oraz szerokich kontaktów ze światem. Pierwotnie był wielkim luksusem, ze względu na koszty importu przypraw korzennych. W XVII-wiecznym Toruniu wypiekano słynne katarzynki, jakościowo porównywalne ze znanymi w całej Europie piernikami norymberskimi. Mówiło się nawet wówczas, że Polska słynie z 4 rzeczy: warszawskich trzewików, gdańskiej gorzałki, krakowskiej panny i toruńskich pierników.
Rodzina Wesse dobrze wiedziała, jaki potencjał tkwi w piernikach. Wysyłała swoje wyroby do Gdańska, Warszawy i Królewca. Wnuk Johana, Gustaw, przekształca rodzinny zakład w nowoczesną fabrykę, w której dzięki zastosowaniu maszyny parowej rozpoczęto masową produkcję. Zaopatrywali niemal całe Niemcy, a toruńskie pierniki można było kupić również w Turcji, Japonii, Chinach czy Honolulu. Przed I wojną światową fabryka umiejscowiona na toruńskiej Starówce stała się za mała. Podjęto więc decyzję o budowie nowego zakładu. Zastosowano w nim nowinki technologiczne, m.in. piece łańcuchowe i urządzenia napędzane silnikami elektrycznymi. W styczniu 1939 roku Gustav Bernhard Wesse w związku z sytuacją polityczną sprzedał fabrykę spółdzielni spożywców z Połem. Jednak już pod koniec roku rodzina powróciła do Torunia i zarządzała fabryką podczas okupacji. Przed końcem wojny maszyny wywieziono do Niemiec, a przeniesiona do miejscowości Itzehoe fabryka rozpoczęła produkcję konkurencyjnych katarzynek. Zaprzestano tego dopiero w 2005 roku. W 2015 w starych budynkach fabrycznych na Starówce otwarto największe w Europie Muzeum Piernika. Muzeum mieści się na 3 poziomach dawnej fabryki. Na zwiedzających czekają m.in. pokazy wyrobu pierników czy interaktywna książka kucharska zawierająca przepisy. Zobaczyć możemy bogatą kolekcję wysokiej klasy drewnianych form piernikarskich, a dbałość o prawdę historyczną potwierdza fakt, że nawet prezentowane tu miotły są oryginalne i pochodzą z XVI wieku. Można zajrzeć do XVIII-wiecznej kawiarni należącej do Andreasa Wesse, czy XIX-wiecznego sklepu z piernikami, w którym znajdują się zabytkowe puszki i skrzyneczki z nieistniejących już firm toruńskich. Zwiedzanie muzeum pozwoli Wam zapoznać się z tradycjami toruńskich korzennych przysmaków, które przetrwały dzięki pracy mistrzów piernikarskich, którzy dzielili się swoją wiedzą i przekazywali je kolejnym pokoleniom pracowników. Muzeum Toruńskiego Piernika to miejsce, w którym historia ma smak i zapach. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. W budynkach dawnego młyna parowego, jednego z 4 największych na Pomorzu, w 2013 roku powstało Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Po gruntownej modernizacji na 6 poziomach mieszczą się pracownie naukowe, sale ekspozycyjne i edukacyjne. Dzięki samodzielnie wykonywanym doświadczeniom można tu zbadać zjawiska fizyczne i rządzące światem prawa przyrody. Trzon wystaw w centrum stanowi ekspozycja o obrotach. Jej tematem przewodnim jest ruch obrotowy Ziemi, ale można tu także dowiedzieć się wiele o kosmosie i układach planetarnych. Głównym i największym eksponatem jest najdłuższe w Polsce wahadło Foucaulta, zawieszone na 33-metrowej linie, biegnącej od dachu do parteru. Pozwala ono zaobserwować zjawisko obrotu Ziemi wokół własnej osi. Druga część wystawy pokazuje niezwykle istotny dla rozwoju ludzkości punkt, jakim było wynalezienie koła i jego praktyczne zastosowanie.
Dowiemy się tu wszystkiego na temat mechanizmów wykorzystujących koło i będziemy mogli zrozumieć działanie prostych maszyn na przykładzie różnych równoważni czy kół zębatych. Druga część wystawy, rzeka, odnosi się do największej polskiej rzeki przepływającej przez Toruń, Wisły. Znajduje się tu duży model koryta rzeki od źródła aż do ujścia. Zobaczyć można, jak wygląda oczyszczalnia ścieków czy tama. Świetna zabawa czeka Was na stanowiskach doświadczalnych, takich jak śruba Archimedesa, winda wodna czy fontanna. A na zakończenie można sobie popływać niemal prawdziwym statkiem. Kolejne piętra zajmują wystawy czasowe i kreatywne pracownie, w których możecie poeksperymentować z siłą bezwładności, poznać życie pszczół w ulu, czy zrobić wjazd na chatę wybranych zwierząt. Miłośnicy moczenia kija będą mieli sposobność na chwilę relaksu i wzięcie udziału w bezkrwawych połowach. Na zakończenie będziecie mieli niepowtarzalną okazję na przytulenie Polski. Sprawdźcie sami, jakie to niesamowite wrażenie. Stół z powyłamywanymi nogami. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Napiszcie w komentarzu #Zobaczmy to razem oraz co chcielibyście jeszcze zobaczyć na naszym kanale. I pamiętajcie o subskrypcji.